Mówi się, że komputer bez aplikacji Office jest jak komputer bez pakietu Office? Ale czy to jedyny sposób, żeby mieć niezbędne aplikacje jak Word czy Excel? A może potrzebujesz znacznie więcej niż podstawowych wersji aplikacji? Jeśli nad tym się zastanawiasz, to ten film jest właśnie dla Ciebie. W przystępny sposób porównamy, jakie są realne różnice dla klientów pomiędzy podstawowym Office Home 2024 a w pełni wyposażonym Microsoft 365 Personal lub Family. Rozłożymy na czynniki pierwsze oba produkty i skupimy się na różnicach zawartości, formie zakupu, liczbie oraz typie obsługiwanych urządzeń oraz aktualizacjach. Zajmiemy się również różnicami w funkcjach AI, które są obecnie kluczowe dla wielu klientów. Zostań z nami do końca, gdzie pokażemy, kiedy powinieneś wybrać Office, a w jakich przypadkach Microsoft 365 będzie lepszym rozwiązaniem. To chyba największa różnica, od której musimy zacząć, ponieważ to, czego potrzebuje użytkownik, będzie wpływało najbardziej na wybór. Office Home 2024 oferuje jedynie podstawowy zestaw tzw. aplikacji biurowych, w skład których wchodzi Word, Excel, PowerPoint i OneNote. A jeśli wybierzemy wersję Home and Business, również program pocztowy Outlook. Microsoft 365 to prawdziwy kombajn w porównaniu z Office Home. Zawiera nie tylko te same aplikacje, ale również dodatkowo 1 TB przestrzeni w chmurze OneDrive dla każdego użytkownika, z której możemy korzystać również na smartfonie do backupu naszych zdjęć lub filmów, żeby nie stracić ważnych dla nas wspomnień w sytuacji, kiedy na przykład zgubimy telefon. Użytkownik może korzystać z aplikacji Microsoft Defender, która zapewnia bezpieczeństwo zarówno urządzeniu mobilnemu, jak i komputerowi z systemem macOS. Dostępny jest także Microsoft Redactor, poprawiający jakość pisania nawet w przeglądarce internetowej oraz projektant Microsoft służący do projektowania. Dodatkowo dostępne są funkcje AI, o których opowiem na końcu naszego filmu, więc zostańcie z nami. Jak widać, ta różnica jest znaczna, więc warto od tego zacząć wybór odpowiedniego produktu. Kolejna rzecz, o której klient musi pamiętać, to różna forma zakupu. Office Home kupujemy w formie jednorazowej płatności. Microsoft 365 natomiast to wygodna subskrypcja, tak samo jak serwisy streamingowe wideo, audio czy po prostu nasz rachunek za telefon. Użytkownik ma do wyboru 12-miesięczną subskrypcję kupowaną w formie cyfrowego kodu lub miesięcznej, którą kupuje się bezpośrednio ze sklepu Microsoft. Na naszym kanale mamy przygotowane filmy, w jaki sposób aktywować i zainstalować aplikację Office Home oraz Microsoft 365. Więc jeśli nie chcesz przegapić takich materiałów, koniecznie zasubskrybuj i kliknij dzwoneczek, żeby dostać powiadomienie o nowych filmach. No dobrze, wiemy już, że różnice to zawartość, forma zakupu. Więc jak wygląda to z liczbą oraz typem urządzeń? Tutaj różnice są bardzo duże i od razu widoczne. W przypadku Office Home 2024 możemy korzystać na jednym zalogowanym komputerze PC lub Mac. Jeśli mamy w domu komputer stacjonarny i laptop i chcemy na obu mieć aplikacje, to nie jest idealne rozwiązanie. W przeciwieństwie do Microsoft 365, które oferuje aż do 5 zalogowanych komputerów jednocześnie, również PC lub Mac, a dodatkowo możemy korzystać na smartfonie, tablecie. Od razu więc widać, że jeśli zależy nam na pracy na wielu urządzeniach, jak na przykład komputer stacjonarny, laptop, tablet i smartfon, to Microsoft 365 będzie lepszym wyborem. Warto również dodać, że mamy również dostępną wersję Family, gdzie to wszystko jest oferowane dla maksymalnie 6 użytkowników i każdy z nich ma ponownie obsługę do 5 zalogowanych komputerów jednocześnie. Kolejna istotna różnica dotyczy aktualizacji i wsparcia. W przypadku Office Home po zakupie otrzymasz jedynie poprawki bezpieczeństwa, ale nie nowe funkcje. Aplikacje pozostają w wersji, którą kupiłeś. To rozwiązanie dla osób, które nie potrzebują nowych funkcji. Microsoft 365 działa zupełnie inaczej. W ramach subskrypcji masz dostęp do ciągłych aktualizacji, zarówno nowych funkcji, jak i bezpieczeństwa. Oznacza to, że Word, Excel czy PowerPoint regularnie zyskują nowe możliwości. Dodatkowo użytkownicy Microsoft 365 mają dostęp do wsparcia technicznego, co jest dużym ułatwieniem w przypadku problemów z instalacją czy konfiguracją. No i wreszcie doszliśmy chyba do największej różnicy, czyli obecności AI, która w przypadku Microsoft 365 jest bezpośrednio wbudowana w aplikację. Zmienia to całkowicie sposób korzystania, który jest łatwiejszy niż kiedykolwiek wcześniej.
Możemy tworzyć całe prezentacje lub dokumenty, wpisując tylko temat, a Copilot zajmie się resztą. Nie wiesz, jak zrobić tabelę przestawną lub zaawansowaną formułę w Excel? Nie ma problemu. Zrobisz to wszystko bez znajomości aplikacji. To wszystko robimy bezpośrednio w aplikacjach, bez konieczności rozmowy osobno z asystentem AI, a później kopiowania tego do wybranej aplikacji. Jeśli chcesz zobaczyć więcej, jak Copilot może usprawnić pracę z aplikacjami Word czy PowerPoint, w opisie tego filmu umieszczony jest link do playlisty z takimi filmami. No dobrze, mamy już omówione główne różnice, więc możemy przystąpić do podsumowania. Office Home 2024 będzie świetnym wyborem dla użytkownika, który będzie korzystał tylko z jednego urządzenia i nie potrzebuje dodatkowych funkcji jak chmura, aktualizacje czy AI i nie potrzebuje dzielić się tymi funkcjami z innymi użytkownikami. Microsoft 365 to natomiast rozwiązanie dla tych, którzy korzystają z wielu urządzeń jak komputer, tablet, smartfon. Chcą mieć dostęp do dużego magazynu w chmurze o pojemności 1 TB, który sam w sobie jest świetną ofertą. Zależy im również na ciągłych aktualizacjach, funkcji oraz zaawansowanym modelom AI w aplikacjach. Oczywistym wyborem będzie również Microsoft 365, jeśli chcemy korzystać więcej osób. Już w przypadku 2 użytkowników Family jest bardziej opłacalny, a co dopiero, kiedy chcemy dodać całą rodzinę. A jak mówiłem wcześniej, może to być aż 6 osób. Jak widać, nie ma tu złego wyboru. Obydwa rozwiązania sprawdzą się doskonale. Daj znać w komentarzu, w którym obozie jesteś, Office Home czy Microsoft 365. W tym filmie to już wszystko. Do zobaczenia w następnym materiale. Cześć!